Wspiera nas OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń. Zabezpiecza auto, skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe. Oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, rolniczych i przemysłowych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik w poniedziałek. Serdecznie zapraszam na kolejny tydzień z naszymi programami. A zacznę od tego, co pojawiło się na kanale w sobotę. Jest to materiał o silniku 3 litry diesel Ingenium, z rodziny Ingenium. Jest to silnik rzędowy montowany w Jaguarach i Land Roverach. Auto miało 55 tysięcy kilometrów od nowości. Było po jednym serwisie olejowym, dlatego że w Jaguarze i Land Roverze olej zgodnie z zaleceniami producenta wymienia się co 34 tysiące kilometrów. I po obejrzeniu tego filmu myślę, że pójdą Państwo sprawdzić, czy mają Państwo olej w silniku, zwłaszcza jeżeli jeżdżą Państwo dieslem i robią małe przebiegi po mieście. Proszę ten olej wymieniać nie tak jak producent zaleca, tylko po prostu 2 albo i 3 razy częściej. To jedna rzecz. Druga jest taka, że mamy teraz na testach bardzo ciekawy samochód. On jest bardzo ciekawy z jednego tylko powodu, bo przestają w nim w trakcie jazdy czasem działać hamulce i na szczęście udało mi się to nagrać. Mam cię I jutro wyjątkowo, nietypowo zaproszę Państwa na materiał temu poświęcony i mam nadzieję, że będzie z tego draka. Ale to jutro, a dzisiaj zapraszam Państwa na nowości i aktualności. Przez ostatnie lata sporo rzeczy nam z naszych aut poznikało. Niektóre faktycznie przeszły do lamusa, choćby odtwarzacze płyt kompaktowych, choć kilka razy byłem świadkiem, jak się ktoś do fabrycznie nowego auta z ulubioną kolekcją płyt pakował i szukał i nawet nie przypuszczał, że nie znajdzie. Wydawało mu się to absolutnie oczywiste, że w nowym samochodzie odtwarzacz płyt CD musi być. Analogowe zegary też już coraz rzadziej spotykamy. Panele z fizycznymi przyciskami do obsługi klimatyzacji również. Szeroko pojętą ergonomię też. Ale nad jeszcze jedną rzeczą ubolewam. Mianowicie nad regulacją wysokości pasów. Dziś w większości aut są one na jednej wysokości. Fotel kierowcy jeszcze najczęściej można góra-dół regulować, ale pasażera rzadziej. I zwłaszcza osoby niższe mają problem. A wspominam o tym nieco przy okazji firmy Volvo, która przez lata była synonimem bezpiecznego auta. To właśnie w Volvo po raz pierwszy pojawiły się 3-punktowe pasy i to już pod koniec lat 50. W dodatku Volvo uwolniło patent, by było bezpieczniej, choć trzeba oddać, że za pomysłem stał szwedzki Vattenfall, czyli narodowy producent i dystrybutor prądu, zaniepokojony liczbą często tragicznych wypadków, w których brali udział firmowi kierowcy. Ale to było 7 dekad temu. I oczywiście dużo się od tamtej pory zmieniło, zwłaszcza 20 lat temu, jak się wszyscy o gwiazdki Urance i AP ścigali. I gdy pojawiły się również przy pasach z tyłu pirotechniczne napinacze i dopinacze. Ale od tamtej pory jedynie sygnalizacja, że zapomnieliśmy zapiąć, jest tylko coraz głośniejsza, a jakiejś wyraźnej, poprawiającej bezpieczeństwo innowacji brak. A czy adaptacyjny pas bezpieczeństwa, zapowiedziany właśnie przez Volvo i przeznaczony do modelu EX60, który ma się pojawić w przyszłym roku, nią będzie? Komunikat prasowy jest delikatnie mówiąc lakoniczny i opiera się na sloganach, ale chyba chodzi tu o to, że w odróżnieniu od tradycyjnej pirotechniki wspomagającej podstawową bezładnościową funkcję, będzie ona w stanie, korzystając z czujników i oprogramowania, lepiej dostosować siłę, która powstrzyma w razie kolizji nasze ciało w zależności od naszej masy, wzrostu, proporcji ciała, a nawet jego ułożenia na fotelu. Obsługiwanych będzie 11 profili. I oczywiście gdzieś już czytałem, że to sztuczna inteligencja ma nam zapewnić większe bezpieczeństwo, ale to nadal będzie rozwiązanie mechaniczne, prawdopodobnie o regulowanej sile pirotechnicznego dociągu. Prawdopodobnie po zapięciu pasa i powiedzmy zeskanowaniu naszego ciała, na pewno pas, a być może i spinka, ustawią się w optymalny w razie wypadku sposób. Dla przykładu, jeśli jesteśmy wysocy i ciężcy, ładunek pasa uruchomi się z pełną mocą. Osoba w ciąży będzie miała mniejszą siłę dociągającą w okolicach bioder i z niecierpliwością czekam na więcej szczegółów. Tak samo jak na Mitsubishi Rally Art. Były takie czasy, w których Mitsu budowało wspaniałe auta rajdowe i ich cywilne wersje z dopiskiem Evo albo Rally Art. Ostatnia, dostępna w Europie, produkowana do 2017 roku generacja Lancera mogła mieć 300-400 koni w wersji Evo albo 240 jako Rally Art i było to z założenia takie rajdowe przedszkole. Auto czułe, precyzyjne, dostarczające ogromu emocji,
ale też tańsze niż wyczynowe Evo, również w eksploatacji. 3 lata temu na targach w Tokio pokazany został ten oto koncept Outlandera w wersji Ralliart. Auto wyglądało jak zło w czystej postaci, ale to prawdopodobnie nie jedyna jego cecha, zaleta. Choć to, co będzie pod maską, pewnie niejednego rozczaruje. Ma to być po prostu hybryda doładowywana z gniazdka, czyli silnik benzynowy 2,4 litra, jakieś 130 koni, do tego 2 silniki elektryczne. Łączna moc to około 300 koni, choć na niektórych rynkach jest to policzone skromniej, jako 250 koni. Więc to chyba nie tylko chińskie firmy podają moc po swojemu, choć na razie tylko one w hybrydach plug-in podają łączny zasięg jako zasięg. Outlander Ralliart ma mieć więcej mocy, sztywniejsze nadwozie, twardsze zawieszenie i układ kierowniczy. Przyjemność z jazdy, emocje mają być na pierwszym miejscu i być może będą, bo być może ludzie, którzy stroili kiedyś Evo, jeszcze w tej firmie pracują. I kto wie, być może piekło zamarznie i za jakiś czas po SUV-ach w stylu coupé, przyjdzie moda na usportowione SUV-y, choć ten skrót już jeden sport w nazwie ma. Ale to się w przyszłym roku o tym przekonamy, jak poznamy produkcyjną wersję Outlandera, o ile poznamy. A skoro przy autach z przyszłości jesteśmy, to jeszcze jeden koncept zbliża się powoli do wersji produkcyjnej. To testowane na torze Nürburgring zamaskowane auto to Skoda Geriatric, zbudowana na bazie konceptu o nazwie Vision 7S. Auto ma mieć prawie 5 metrów długości i być, uwaga, luksusowym 7-miejscowym SUV-em. Akumulator 86 kWh, zasięg do 600 km. Auto miało być dostępne pod koniec tego, na początku przyszłego roku, ale w Skodzie doszli do wniosku, że się nie ma co śpieszyć, że rynek nie rozwija się tak jak początkowo hura optymistycznie zakładano, a konkurencja jest przecież spora. Są to nie tylko marki europejskie i konstrukcje typu Peugeot 5008 z literką E, nie tylko koreańskie, Kia EV9 czy Hyundai Ioniq 9, ale też niemieckie z segmentu premium. I właśnie ich przykład wyraźnie pokazuje, że nie ma się co śpieszyć. BMW w pierwszym kwartale tego roku sprzedało 110 000 elektryków na całym świecie, o ponad 30% więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Mercedes ledwie 40 000, 3 razy mniej i o 14% mniej niż w roku ubiegłym. Dla równowagi Tesla sprzedała 330 000 i też zaliczyła kilkunastoprocentowy spadek. Skąd taka różnica pomiędzy BMW i Mercedesem? BMW pierwsze auto elektryczne pokazało w 2013 roku i był to bardzo udany model i3, skomplikowany w produkcji, z klatką z włókna węglowego, drogi, ale to się bardzo dobrze starzeje i sporo tego w dalszym ciągu jeździ. Natomiast dość szybko w BMW zaczęli robić platformy uniwersalne. Ich pomysłem na elektryczną przyszłość były niemal identycznie wyglądające X3 i X3, 5 i i5, 7 i i7. Oczywiście to rozwiązanie ma swoje wady. Teoretycznie to Mercedes powinien robić lepsze auta elektryczne, bo robił je na dedykowanych platformach. Co z tego, skoro elektryczna E-klasa, czyli EQE, ani nie wyglądała, ani nie jechała tak przyjemnie jak zwykła, a jeszcze większą różnicę dało się zauważyć w przypadku klasy S, rewelacyjnej w wersji spalinowej, przeciętnej w przypadku elektrycznego odpowiednika EQS. I teraz cała nadzieja w nowym CLA, który wzorem BMW może być elektryczny, od niego zaczęli, albo spalinowy. Ale chyba będzie ciężko. To elektryczna Gelända G580EQ. Sprzedaż ruszyła w kwietniu i spodziewano się licznych zamówień i kolejki chętnych. A w Chinach sprzedano niecałe 60 sztuk, w Europie co prawda ponad 1400, ale sporo z nich to demo. W Stanach podobno ani jednego. Dziwne? I raczej się to nie zmieni, bo jedyną zaletą tej konstrukcji jest wygląd. Zasięg jest marny, 400 km, masa własna ogromna, ciut ponad 3000 kg to waży, a cena wysoka. Bez dodatków to w Polsce minimum 650 000 złotych. I chyba Mercedesowi zaczyna brakować argumentów, ale spokojnie, pewnie pamiętają Państwo, jaki wpływ na sprzedaż aut elektrycznych w Niemczech miało zakończenie programu dopłat. Miało ogromny. Sprzedaż wyraźnie spadła, ale nowy program jest już w formie projektu ustawy w Bundestagu i prawdopodobnie zostanie wprowadzony. Jednak tym razem nie będą to dopłaty, a ulgi podatkowe i to dość hojne. Pierwszego roku będzie można odpisać 75% kosztu zakupu auta od podstawy opodatkowania, 10% w drugim, 5% w trzecim i czwartym, 3% w piątym i 2% w szóstym. Czyli teoretycznie całość można wrzucić w dłuższej perspektywie w koszt uzyskania przychodu. Program jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, ma działać od lipca tego do końca 2027 roku i objąć wyłącznie auta w pełni elektryczne.
I nie mam wątpliwości, że efekt tej decyzji zobaczymy w tym roku w statystykach sprzedaży, a za 2-3 lata w naszych komisach. I jeszcze kącik chińskiej motoryzacji na koniec. Omoda 9 pojawiła się w salonach ostatnio i takiego zainteresowania chińskim autem, słowo daję, nigdy wcześniej nie odnotowałem. Również w prywatnej przestrzeni zapytań, czy już mieliśmy, kiedy będziemy mieli i czy dam się przejechać, było mnóstwo. Auto wyceniono na 220 000 złotych. Jest tu 537 chińskich koni, 5 sekund do setki. Oczywiście łączny zasięg firma podaje, bo to hybryda typu plug-in, 145 km na prądzie, reszta na benzynie, a że zbiornik duży 70 litrów, to i kilometrów dużo. Adaptacyjne zawieszenie i podobno fotele z naturalnej skóry. Dopłacić można tylko za lakier matowy 5000, reszta w standardzie jest. Jestem tego auta bardzo ciekawy. Tego mniej, ale też go niedługo przetestujemy. To BYD Delfin Surf. Auto elektryczne, podobno do 500 km zasięgu, podobno kompaktowe, choć to niecałe 4 metry długości. Na pewno wygląda jak inkarnacja Chevroleta Smarka sprzed kilkunastu lat. Samochód kosztuje 82 000 złotych w najtańszej wersji. Ma wtedy jakieś 300 km zasięgu i 90 koni. Odmiana z dużym akumulatorem i silnikiem 150 koni kosztuje 110 000. I ciekawy bój się zapowiada między Fiatem Panda, Citroenem EC3 i chińskimi maluchami. Test nowej Pandy na kanale już niedługo. Podobno tym samochodem bardzo fajnie się jeździ. Podobno jest to po prostu bardzo udany samochód. Ale czy faktycznie tak jest? Sprawdzimy, przetestujemy. To wszystko na dziś. Pięknie dziękuję i zapraszam bardzo nietypowo już jutro. Do zobaczenia. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.